W tej naszej prezentacji oprzemy się na naukach filozofa, ale to nie będzie Erasm z Rotterdamu, Thales z Miletu, ani żaden inny Franciszek z Asyżu. To będzie nasz swojski Laska z Polski. Niektórzy może mają w głowie to jako taki stereotyp najbardziej beznadziejnego pytania HR-owego na rozmowie rekrutacyjnej, kim chcesz być za te 5-10 lat. Więc kluczowe, musisz zastanowić się, czy w twojej firmie masz na to szansę. No to jest istotne, żeby ten zespół budować w taki sposób, żeby się to wszystko właśnie uzupełniało i to, czego wy nie lubicie robić, żeby znalazło pokrycie u innych ludzi. Są takie osoby, które mówią na przykład, nie znam się na tym, no to się nauczę, to się dowiem. Fajne wyzwanie, spróbuję, zobaczymy, może mi się uda. Dobra, to co, to startuj. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rykowski. Słuchajcie, niedawno byliśmy we Wrocławiu na konferencji Boiling Frogs i tam wygłosiliśmy prezentację pod tytułem Rozwijasz się czy zwijasz, nie stań się IT dinozaurem. Ta prezentacja była jedną z pierwszych na konferencji i zyskała całkiem fajny odzew, więc przede wszystkim chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy oglądali naszą prezentację. Potem mieliśmy ciekawe dyskusje, ciekawe pytania, nawiązaliśmy trochę kontaktów, więc było to bardzo fajne wydarzenie i było sporo ciekawych prelekcji, więc obserwujcie nagrania, na pewno się pojawią w internecie niebawem. Natomiast my chcieliśmy wam właśnie przybliżyć ten temat, o którym mówiliśmy, żebyście też jako nasi subskrybenci mogli wcześniej zapoznać się i dowiedzieć, co tam ciekawego powiedzieliśmy. Dokładnie tak, także teraz zobaczcie nasze slajdy z Wrocławia i co, jedziemy. Więc o co chodzi z tym dinozaurem w IT? Niektórzy uważają, że wystarczy nauczyć się jakiejś profesji, jakiegoś frameworka, jakiegoś narzędzia, no i potem już pracować do zasłużonej emerytury. W IT niestety albo na szczęście to nie działa. Ci, którzy się nie uczą, stoją w miejscu, a nawet cofają się. To jest oczywiście tak, że nie wszyscy muszą się rozwijać, nie jest tak, że każdy koniecznie musi się rozwijać. Rozmawialiśmy o tym w jednym z naszych poprzednich odcinków, tutaj dostaniecie do niego linka. Są osoby o różnych prędkościach rozwoju. Natomiast tutaj mówimy o tym właśnie, w jaki sposób te osoby, które chcą się rozwijać, chcą być cały czas na bieżąco, w jaki sposób mogą to robić, w jaki sposób mogą sobie poradzić. I od razu zaznaczymy, że nie będziemy tu mówili o technologiach, jakie są nowe technologie, których należy się nauczyć, czy jakie są nowe trendy. Tutaj bardziej będziemy się skupiali na tym, w jaki sposób znaleźć tę swoją drogę, niezależnie od tego, jaka by ona nie była, no i potem w jaki sposób to wdrożyć i w jaki sposób działać zgodnie z tym, co byśmy chcieli robić. Dokładnie, jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli się zasiedzicie w swojej branży, będziecie w kółko robić to samo, nie będziecie się rozwijać, będziecie siedzieć, tutaj właśnie pamiętajcie o tym, że nie każdy musi się rozwijać, o tym właśnie tam mówiliśmy parę tygodni temu, to istotne jest to, żeby mieć tą świadomość, że kiedy będziemy w kółko robić to samo i pójdziemy na przykład na rozmowę rekrutacyjną do innej firmy, nagle się okaże, że obecnie, mimo że jesteśmy może seniorem, może architektem, może mamy jeszcze jakiś inny super tytuł przed nazwiskiem albo na wizytówce, okaże się, że w tej innej firmie to my może na jakiegoś takiego średniego albo nawet i słabego juniora, może na jakiś staż się załapiemy, bo my tak naprawdę nic nie umiemy, a ta wiedza, która gdzieś tam w nas siedzi, to doświadczenie jest totalnie nieprzydatne na obecnym rynku, dlatego to jest ważne, żebyście tego bardzo mocno pilnowali i rozwijali się. I pokażemy wam w tej prezentacji przykład Szczepana. Także poznajcie Szczepana. Szczepan to był taki fajny ziomek, który właśnie był takim dobrym, solidnym deweloperem, który robił swoje, ale to tak właśnie robił w kółko to samo. Tak był specem od migracji. Przerzucał dane z prawa na lewo, z lewa na prawo i w każdą inną stronę. No i już zaczynał widzieć, że zaczęli przychodzić młodsi koledzy, koleżanki. Oni się zaczęli awansować, się rozwijali, a on dalej klepie to samo. Warto dodać, że to jest prawdziwa osoba, czy też zlepek prawdziwych osób, z którymi pracowaliśmy, czy które znamy. I w tej naszej prezentacji oprzemy się na naukach filozofa, ale to nie będzie Erasm z Rotterdamu, Thales z Miletu, ani żaden inny Franciszek z Asyżu.
to będzie nasz swojski Laska z Polski. I ci, którzy was znają, wiedzą, że Laska udzielił nam jednej ważnej mądrości, że trzeba sobie zadać jedno, znaczy bardzo ważne pytanie, co lubię w życiu robić? No a potem należy zacząć to robić. I my właśnie w tej prezentacji postaramy się wam pomóc udzielić sobie odpowiedź na pytanie, co chcę w życiu robić, no a potem w jaki sposób możecie zacząć to robić. Jak jesteście świeżi na naszym kanale i dopiero dołączyliście, albo to jest pierwsze wideo, które oglądacie, no to myślę, że istotną kwestią jest wiedzieć, dlaczego my w ogóle się wymądrzaliśmy na ten temat na konferencji przy bardzo dużej publiczności. No to przede wszystkim my w branży IT jesteśmy już łącznie ponad 30 lat, jak nie lepiej, a samym zarządzaniem zajmujemy się już ładnych kilkanaście lat, więc no, zęby na tym zjedliśmy, przeszliśmy mieliśmy wiele różnych doświadczeń, no i widzimy na bieżąco, z jakimi problemami spotykają się nasi ludzie, ale również jacy ludzie przychodzą do nas na rekrutację, jakie problemy ci ludzie mają. Widzimy osoby, które się właśnie zasiedzieli, no i dlatego chcemy coś z tym zrobić. I też w tej prezentacji będziemy dużo linkować do innych odcinków, ponieważ tam na konkretny temat mówiliśmy dużo więcej, jakże będziecie też, jak będziecie widzieć takie linki na stronę nerd.management/ jakiś numerek, to was zalinkuje do konkretnego odcinka. No dobrze, to zastanówmy się, przejdźmy do tej pierwszej części, czyli co lubię w życiu robić. Oczywiście warto nadmienić, że to jest nasze życie zawodowe, nie będziemy się zastanawiać tutaj nad tą prywatną częścią tego naszego życia, tylko w jakim kierunku chcemy zmierzać zawodowo, co chcemy robić właśnie w naszej codziennej pracy. No i jest duża szansa, że prawdopodobnie nie wiecie, co chcecie w życiu robić. I musicie wiedzieć, że jeżeli nie wiecie, co chcecie w życiu robić, no to nie jesteście sami. To jest coś, co jest bardzo częste, że robimy coś, ale rzadko sobie zadajemy te właśnie takie pytania, ale co ja chcę, co chcę zrobić za nie wiem, 5-10 lat. Niektórzy może mają w głowie to jako taki stereotyp najbardziej beznadziejnego pytania HR-owego na rozmowie rekrutacyjnej, kim chcesz być za te 5-10 lat. No ale uwierzcie mi, że to sami nie jesteście, bo ja w 2015 roku, czyli jeszcze w czasach, kiedy bootcampy nie były modne, sam zrobiłem coś, co z dzisiejszej perspektywy można było bootcampem nazwać, czyli zrobiłem takie zajęcia w jednym technikum, swoim starym technikum w Toruniu, które skończyłem. Po paru latach doświadczenia przyszedłem do nich i po prostu spotkałem się z tymi ludźmi, to było około 600 osób, no i rozmawialiśmy sobie, jak w ogóle ta praca wygląda, co oni chcą zrobić dalej, jaką mają właśnie wizję, jaki mają pomysł na siebie. No i wyobraźcie sobie, że z tych 600 osób, z którymi rozmawiałem, no to dosłownie 4 osoby miały jakikolwiek pomysł na siebie, a tylko 2 cokolwiek już w tym temacie robiły. Robiły już jakieś aplikacje, robiły jakieś właśnie konkretne może eventy, wydarzenia i poszerzały tą wiedzę i wdrażali to w praktyce. Także to nie jest nic nadzwyczajnego, że jeżeli czujecie, że nie wiecie, o co chodzi, nie wiecie, kim chcecie być, co chcecie robić, no to nie jest tak trudno jeszcze, to jest częste. A to nie tylko dotyczy oczywiście juniorów, tych osób, które są na początku swojej ścieżki kariery, bo senior, osoba, która ma parę lat doświadczenia, czy nawet więcej, też może się znaleźć w takiej sytuacji. Często jest tak, że zajmujemy się codziennymi zadaniami i po prostu zapominamy, czy nawet nie myślimy o tym, żeby się zatrzymać i zastanowić, czy ja idę w tym kierunku, w którym bym chciał, czy to, co robię, to mi się podoba i w ogóle to tak naprawdę będzie dawać mi satysfakcję. I tutaj przechodząc do naszego Szczepana, czyli tej postaci, o której wspominaliśmy, Szczepan znalazł się w takiej sytuacji, że przyszedł do niego szef i mówi: słuchaj, ja to zauważyłem, koledzy i koleżanki zespołu to zauważyliśmy, że czasami jesteś bardziej zmotywowany, czasami mniej. Czasami ta praca ci idzie lepiej, czasami gorzej. Ewidentnie coś jest na rzeczy. O co chodzi? To jest taka sinusoida. Czasem jest góra, czasem jest dół, czasem ta motywacja jest słaba, czasem wysoka. Szczepan zaczął się zastanawiać ze swoim szefem na ten temat i doszli do wniosku, że ewidentnie jest tak, że czasami robi zadania, które mu się podobają, które lubi i wtedy po prostu przychodzi do pracy o 9:00 i ledwo zauważy, że jest już 5:00 i nawet nie zdąży zjeść obiadu, bo mu się po prostu tak podobają te zadania, a czasem robi jakieś zadania, które zupełnie go nie jarają i wtedy po prostu każda godzina się dłuży i jest to widoczne nie tylko dla niego, ale również dla innych osób w jego zespole i dla szefa.
Więc podsumowując, warto obserwować to, co robimy, jaki mamy poziom motywacji, jak bardzo czujemy ten flow i w jaki sposób te zadania, które robimy, dodają nam energii. Kolejna rzecz, którą warto zrobić, zastanawiając się nad tym właśnie, co chciałabym robić, jest zastanowić się nad tą idealną pracą. Jak wyglądałaby moja idealna praca? I tu nie chodzi o odpowiedź, że idealna praca to by była taka, że nic nie będę robić, ale jednak należy usunąć z tego równania chociażby takie codzienne bolączki, typu, że nie wiem, jest bardzo dużo tiketów supportowych i po prostu ciężko mi się nad czymś innym zastanowić. Albo wyłączyć z równania kwestie pieniędzy, albo jakichś drabinek firmowych i zastanowić się, jak tak realnie wyglądałaby ta moja idealna praca. Co chciałbym robić? W jaki sposób mógłbym ją zmienić? I ta świadomość jest bardzo istotna, bo kiedy już będziesz miała obraz takiej swojej właśnie idealnej pracy, to bardzo jest istotne, żeby to szło w zgodzie z tobą, z twoją osobowością, z twoimi możliwościami, ponieważ jednym z takich kluczowych narzędzi, o których w Nerd Management mówimy dużo i często się do tego odnosimy, to są właśnie testy profilowe. To są narzędzia, które pomagają nam poznać lepiej siebie, zobaczyć, jakie są nasze mocne strony, jakie są nasze słabe strony, w jaką stronę powinniśmy inwestować nasz czas, naszą energię, żeby to nam przynosiła dużo bardziej wymierne efekty. I tutaj właśnie takim podstawowym narzędziem, które ja używam, jest Wealth Dynamics, a dzisiaj też wam trochę więcej powiem o drugim narzędziu, czyli Clifton Strength, czyli takie bardziej popularne, znane jako talenty Gallupa. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ kiedy robimy taki test, często jest tak, że dostajemy właśnie informacje, tak jak widzicie, właśnie taki pełny raport z testu Gallupa, który pokazuje wam 34 wasze talenty uszeregowane w takie jakby 4 grupy, od takiego najbardziej dominującego do najmniej istotnego, czyli te, które są waszymi najmocniejszymi talentami, to na nich powinniście się skupiać, czy powinniście się skupić na tej pierwszej 5, która jest najbardziej istotna. No a w Polsce często mamy tak, że patrzymy, co mamy najgorszego w sobie, co u nas najbardziej kuleje, co jest najbardziej słabe, no i próbujemy to podciągać. To nie ma najmniejszego sensu. Zobaczcie, tutaj widzicie, że ja mam na pozycji 34 analitykę i to jest coś, co często mówię, że jak ja dostaję jakieś analizy i mam to robić, to po prostu jestem chory i to nie jest coś dla mnie. I ja to wiem i też dzięki właśnie takim testom dokładnie mam potwierdzenie, że to jest ostatnia rzecz, dosłownie ostatnia rzecz na liście, za którą powinienem się tykać i moim zadaniem tutaj jako lidera jest to, żeby mieć ludzi, którzy mogę to zdelegować i którzy po prostu to uwielbiają i oni zrobią to z przyjemnością, bo coś, co jest waszą słabą stroną, dla kogoś innego właśnie może być mocną stroną. Więc w kontekście naszym, w kontekście liderów, w kontekście Nerd Management, to jest istotne, żeby ten zespół budować w taki sposób, żeby się to wszystko właśnie uzupełniało i to, czego wy nie lubicie robić, żeby znalazło pokrycie u innych ludzi. Kolejnym sposobem, w jaki możemy lepiej poznać siebie, jest praca z mentorem. To jest osoba bardzo doświadczona, która zęby zjadła na takich projektach, którymi ty się zajmujesz, ma duże doświadczenie w branży, albo może nie w branży, tylko po prostu na podobnym stanowisku, czyli po prostu życiowe doświadczenie. I to jest osoba, która może z tobą pracować, może cię obserwować, rozmawiać z tobą, udzielać ci rad i pomagać znaleźć tę ścieżkę. W jaki sposób pracować z takim mentorem? Dróg jest kilka. Możesz po prostu poprosić szefa, żeby ci kogoś takiego zatrudnił. To jest na przykład coś, co my robimy dla naszych ludzi i widzimy, że to jest bardzo efektywne. Możesz poszukać po swojej sieci znajomych tego typu osób, czy w firmie, czy poza firmą. A jeżeli nie masz możliwości albo nie chcesz spotykać się tak z mentorem 1 na 1, to też jest możliwość takiej jednostronnej pracy z mentorem, czyli po prostu obserwowanie tych ludzi, których podziwiamy. Zastanowienie się, co i jak robią, jakie książki polecają, o jakich tematach mówią, w jakich kierunkach sugerują, żeby się uczyć, czy żeby się rozwijać. Można ich pytać, można z nimi wchodzić w interakcje. Takie osoby przeważnie są bardzo aktywne, czy to na LinkedInie, czy na YouTubie, czasami na Facebooku, na Twitterze i są bardzo chętne, żeby odpowiadać. Więc nawet jeżeli to nie jest taka relacja 1 na 1, to też warto z tego korzystać. No i jednym ze źródeł takich kontaktów są właśnie konferencje. Na konferencji Boiling Frogs, na której byliśmy w Wrocławiu, nawiązaliśmy bardzo dużo fajnych relacji i tam też prelegenci, czy w ogóle osoby, które się tam pojawiają, są bardzo chętne do tego, żeby rozmawiać.
No dobrze, to jesteśmy na etapie takim, że mamy już trochę więcej wiedzy na temat tego, co chcielibyśmy robić, w jakim kierunku iść. I co teraz? No zgodnie z tym, co nam mówi filozof, zacznij to robić. Tylko pytanie, w jaki sposób? Dokładnie, dlatego teraz pokażemy 6 takich kroków, żeby odpowiednio ustawić swoje nastawienie, ustawić swój mindset. Ponieważ to jest bardzo istotne, że zanim się zabierzemy za narzędzia i takie wszystkie rzeczy już praktyczne, no to najpierw trzeba się odpowiednio do nich ustawić i przygotować. Przede wszystkim zastanów się, czy w Twojej firmie masz szansę na to, żeby się rozwijać w kierunku, który Cię interesuje, żeby iść w kierunku, który Cię interesuje. To dopasowanie tego, co lubisz, z tym, czego się od Ciebie oczekuje, jest bardzo ważne, no bo w końcu chodzi o to, żeby się rozwijać w godzinach pracy, a nie po godzinach. Wiadomo, można sobie po godzinach coś tam czytać, coś robić, jakieś kursy i tak dalej i zasadniczo większość z nas nie zamyka tego laptopa po 8 godzinach, ale jednak to duża część tego wysiłku powinna być właśnie w tej pracy, którą robimy. Więc kluczowe, musisz zastanowić się, czy w Twojej firmie masz na to szansę. Oczywiście, jeżeli jesteś freelancerem, no to mamy tu na myśli te projekty, które realizujesz. Jeżeli jesteś w startupie, to też jest to jakieś środowisko Twojej pracy, któremu właśnie zadajemy to pytanie. Natomiast odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Wracając do naszego Szczepana, no to Szczepan też miał właśnie duże wątpliwości i się zaczął zastanawiać, czy to na pewno co on by chciał, czy w ogóle w tej firmie może. I jeżeli też tak macie, no to musicie bardzo mocno uważać na przekleństwo założeń. O przekleństwie założeń właśnie mówiliśmy więcej w 49. odcinku, do którego tutaj linkujemy. I chodzi o to, że mamy w głowie po prostu jakieś takie założenia wręcz domyślne, więc zakładamy, że skoro na przykład w naszej firmie niekoniecznie da się robić jakieś rzeczy, bo nigdy ich nikt nie robił i tak naprawdę nikt nie sprawdził, no to już z automatu mamy w głowie, że nie, to u nas to się nie uda, to w ogóle nie ma sensu, bo to na pewno nam biznes odrzuci, a to w ogóle mój szef się na nic nie zgodzi i tak dalej. Tak być nie może i to jest bardzo istotne, żebyście nabrali i wrócili do tej takiej dziecięcej ciekawości i eksperymentów i po prostu sprawdzili i zaczęli testować. Jeżeli macie jakiś pomysł, to po prostu sprawdźcie go w praktyce, czy to się da zrobić. Może nawet zróbcie coś, pokażcie efekty, zróbcie jakiś proof of concept albo coś takiego i pokażcie, że to jest fajne, to się da i to przyniesie nam korzyści i ja chcę to robić. Rozmawiamy tutaj o nastawieniu mentalnym i ważne, żebyśmy chwilę czasu poświęcili na badania dr Carol Dweck, to jest doktor z Uniwersytetu Kolumbii, z Harvardu, która badała dzieci w wieku szkolnym, ale jak się okazało, te badania można bardzo łatwo przełożyć na potem pracę, biznes, to czym się zajmujemy w dorosłym życiu. I dr Dweck mówiła o mindsets, czyli takim właśnie nastawieniu mentalnym, który wynika trochę z naszego wychowania, ze środowiska, w którym się znaleźliśmy. Pierwszy ten mindset to jest fixed mindset. To jest takie nastawienie, które sugeruje, że talenty, umiejętności to jest coś, co mniej więcej rodzimy się z tym i po prostu jest to stałe w naszym życiu, właśnie fixed. Osoby, które prezentują takie elementy tego nastawienia, zasadniczo starają się unikać wyzwań. Jeżeli te wyzwania są duże, to raczej się poddają. Wierzą, że wysiłek jest bezowocny, no bo skoro mamy jakieś nasze talenty, które są w miarę stałe i wiemy, że dla nas teraz to wyzwanie jest duże, no to prawdopodobnie tego nie przeskoczymy. Jeżeli takie osoby słyszą informację zwrotną, to raczej wyciągają z tego krytykę i bronią się, w jakiś sposób kontratakują, natomiast nie wyciągają tej informacji zwrotnej, która mogłaby im pomóc. Jeżeli widzą, że ktoś odnosi sukces, to jest to dla nich zagrożenie, boją się tego, widzą to jako konkurencję. To są osoby, które mówią, nigdy tego nie zrobię, to nie w moim stylu, ja takich rzeczy po prostu nie robię i nigdy nie będę robić. Jaki jest rezultat według tych badań? Takie osoby właśnie osiągają mniej, wcześniej zatrzymują się w miejscu, wcześniej same sobie taki szklany sufit generują, no i właśnie stają się tym dinozaurem, który jest skazany na wymarcie. Przeciwstawne do tego są osoby z takimi cechami tak zwanego growth mindset, czyli takiego właśnie nastawienia wzrostu. To są osoby, które mówią, że myślą, że mogę się wszystkiego nauczyć, nie umiem czegoś, to się nauczę. Jeżeli są jakieś wyzwania, to zastanawiają się, w jaki sposób sobie z nimi poradzić.
wkładają wysiłek w poradzenie sobie z tymi wyzwaniami, bo wierzą, że to zaowocuje rezultatem pozytywnym, że uda im się przeskoczyć te wyzwania, te ograniczenia, a nawet jeżeli nie, to czegoś się z tego nauczą, dowiedzą i będą wiedzieli na przyszłość. Jeżeli usłyszą jakąś informację zwrotną, nawet jeżeli jest krytyczna, to uważają to za korzyść, bo starają się po prostu wyciągnąć z tego jakieś wartościowe informacje, które po prostu będą dla nich nauką. Jeżeli widzą, że inni odnoszą sukces, to nie boją się tego, tylko po pierwsze cieszą się z sukcesu innych, ale co ważniejsze, widzą, że to jest okazja do nauczenia się, do podglądania, do skopiowania, do dowiedzenia się, co ta osoba zrobiła dobrze i w jaki sposób ja mogę z tego skorzystać. I zasadniczo według tych badań to są osoby, które osiągają więcej, idą do przodu przez dłuższy czas i właśnie to są te osoby, które nie są tymi dinozaurami, które nie są zagrożone wymarciem. Są takie osoby, które mówią na przykład, nie znam się na tym, to się nauczę, to się dowiem. Fajne wyzwanie, spróbuję, zobaczymy, może mi się uda. Albo sławne fake it till you make it. Oczywiście to nie jest tak, że należy teraz popadać w desperację, że mamy na przykład fixed mindset i nic z tym się nie da zrobić. Raczej to jest tak, że po prostu przejawiamy pewne cechy tych dwóch mindsetów w różnych sytuacjach, niektórych więcej, niektórych mniej. I z tej lekcji ważna jest nauka taka, żeby po prostu zauważać to, kiedy na przykład grozi nam to, że ten fixed mindset przejmie tutaj nad nami dowodzenie i żeby starać się jednak przejawiać te cechy związane z tym umysłem, który się rozwija. I dokładnie z tego mindsetu wynika kolejna rzecz, o której mówiliśmy w 17 odcinku, właściwie o którym rozmawialiśmy w 17 odcinku z Agnieszką Jurkowską, czyli job crafting. Czyli takie właśnie podejście, że jeżeli nie wiem, to się dowiem, a jeżeli moje stanowisko nie spełnia moich oczekiwań, to sobie wystrugam je tak, żeby to moje oczekiwania spełniało i zaprowadziło mnie dokładnie tam, gdzie chcę. I job crafting to jest takie właśnie świetne narzędzie, które składa się z takich 3 elementów, czyli najpierw musimy sobie stworzyć te nasze zadania, musimy sobie stworzyć to środowisko, dostosować sobie te zadania, które realizujemy do tego, aby spełniały nasze oczekiwania. Dalej mamy kwestię wpływania na to, z kim i w jaki sposób wchodzimy w interakcję, w jaki sposób pracujemy właśnie z zespołem, z otoczeniem, z product ownerem, z biznesem, aby te relacje też sobie ukształtować. No i też kwestie interpretacji, czyli znaczenia, czyli musimy sobie odnaleźć tak naprawdę sens w tym, co robimy. No i wiem, że Krzychu masz świetną historię do tego, żeby pokazać, że da się naprawdę wszędzie. Tak, no właśnie, wróćmy tutaj do naszego Szczepana. Szczepan był taką osobą, jest cały czas taką osobą, która lubi patrzeć na projekt całościowo. Lubi widzieć jakiś taki z lotu ptaka, jakieś systemy, nad którymi pracuje. Lubi też rozmawiać z ludźmi, ale nie miał możliwości w swojej pracy tych cech właśnie wykorzystywać i w taki sposób pracować. Zdarzało mu się, że na przykład cały czas robił po prostu jakieś migracje, dostawał jakieś dane, musiał je zmigrować. Za dużo tych możliwości nie było, żeby podchodzić do tych zadań tak, jak lubi. No i właśnie zaczął się zastanawiać nad tym, zainspirowany metodą job crafting. Zaczął wyszukiwać możliwości, w jaki sposób mógłby właśnie dodawać elementy, które lubi, do swojej codziennej pracy. Gdy miał jakieś zadanie architektoniczne, to już nie robił tak, że sam coś tam sobie dłubał albo oczekiwał, że ktoś inny do niego przyjdzie, tylko wyszukiwał osoby ze swojego zespołu czy z innych zespołów i na przykład zapraszał do tego, żeby sobie porozmawiać na ten temat i poszukać rozwiązania wspólnie. Jeżeli miał jakieś okazje, żeby jakiś problem przegadać z innymi, to też szukał tej interakcji z ludźmi i szukał tego, żeby pracować wspólnie. Sam stworzył taką mini gildię architektoniczną, gdzie właśnie zachęcał kolegów i koleżanki do tego, żeby wspólnie rozmawiali o różnych zagadnieniach i różnych problemach. To pomagało mu przede wszystkim realizować tą swoją chęć interakcji z ludźmi, ale z drugiej strony też skłanianie się bardziej ku tym architektonicznym problemom pomagało mu również realizować tę swoją chęć do tego, żeby patrzeć właśnie na jakieś zadania z góry i angażować się w kwestie związane z architekturą oprogramowania. A jeżeli nadal uważacie, że w waszej pracy to jest naprawdę niemożliwe, to odsyłamy was na stronie odcinka do linków do artykułu twórców w ogóle pojęcia job crafting, w którym przywołują historię Jake'a, który pracuje w fabryce na taśmie i jego jedynym zadaniem było otwieranie worków
z takimi sproszkowanymi półproduktami, wrzucanie do kadzi i naciskanie przycisku, żeby maszyna zaczęła to mieszać. I nawet on był w stanie, stosując metodę job crafting, nadać sens swojej pracy i zmienić swoje relacje z ludźmi, zmienić swoje zadania, więc jeżeli on był w stanie, no to wy prawdopodobnie też jesteście. Jeżeli będziecie zmieniać coś w swojej pracy i to będzie miało wpływ na inne osoby, to będą rzeczy, które będą ciekawe, będą pozytywnie zmieniały to środowisko, w którym się znajdujesz i z drugiej strony dawały ci więcej satysfakcji, to może się zdarzyć, że wręcz jest pewne, że ludzie będą cię chwalili, że będą to dostrzegać, że twój szef to zobaczy, że ty będziesz szczęśliwszy. I może się zdarzyć tak, że zaczniesz się zastanawiać, czy to wszystko jest prawda, czy to nie jest tak, że ja trochę nie oszukuję wszystkich, że to nie jest jakaś ściema, że nie udaje mi się po prostu to fartem wprowadzać te zmiany, odnosić sukcesy, a tak naprawdę to jest wielkie oszustwo. Coś takiego się pojawia, gdy robimy coś nowego, gdy wychodzimy ze strefy komfortu, gdy kwestionujemy to status quo. Według badań, o których rozmawialiśmy w jednym z odcinków z Anitą Przybył, ponad 70% pracowników właśnie ulega takiemu uczuciu, więc cóż jest bardzo duża szansa, że temu się poddacie i że to was spotka. Więc warto przede wszystkim mieć świadomość, że ten syndrom oszusta może się pojawić, a po drugie warto się na to przygotować i tutaj już odsyłam właśnie do wywiadu z Anitą. Kolejna rzecz, którą mamy i która jest dużym wyzwaniem, to są porażki i nasze podejście do porażek, no bo nasz system edukacji nas nauczył, że jeżeli coś zrobimy źle, to dostaniemy pałę lacza, czy będą jakieś problemy, konsekwencje i tak dalej, więc boimy się podejmować jakieś nowe wyzwania, czy robić coś inaczej, no bo wiemy, że będzie, jak to się nie uda, no to będzie źle. A tak naprawdę musicie sobie uświadomić, że te porażki są super. Porażki są mega fajne, bo dzięki porażkom tak naprawdę się uczymy, dowiadujemy się, jak czegoś nie robić i jesteśmy w stanie iść po prostu z tym dalej. I o tym mówiliśmy też w odcinku 61 na temat Success Booka, czyli miejsca, gdzie możecie właśnie zapisywać porażki, ale tak naprawdę lekcje z nich płynące, czyli z jednej strony mamy sukcesy, które wam pozwolą przetrwać w tych ciężkich czasach, kiedy tych porażek będzie dużo, ale z drugiej strony macie tam przestrzeń na to, żeby zapisywać te rzeczy, które wam nie wyszły, wyciągać z nich wnioski, te wnioski formułować, spisywać, tam kolekcjonować, dzięki czemu będziecie mieli taką bazę wiedzy, tego, czego się nauczyliście, co wam pokaże, co i jak robić lepiej w przyszłości, żeby po prostu nie powtarzać tych samych błędów. Także podsumowując, mieliśmy tutaj 6 kroków, czyli pierwsza kwestia właśnie świadomości, możliwości, czy u nas to się da, później przekleństwo założeń, o którym więcej w 49 odcinku, o mindsetie, różnicy właśnie fixed mindset versus growth mindset, o tym pewnie jeszcze nagramy jakiś odcinek w przyszłości, bo to jest bardzo, bardzo głęboki temat, więc na pewno będzie można go jeszcze poszerzyć. No i później mamy job crafting, syndrom oszusta i kwestie właśnie porażek. Także do tych tutaj tematów już macie więcej informacji w odcinkach, więc tutaj nie będziemy tego powtarzać. No dobra, to przejdźmy teraz do narzędzi, które możecie zastosować, czyli właśnie już przechodząc do tego, co zrobić konkretnie, żeby zacząć to robić. I pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, to twój szef. Twój szef jest twoim głównym sojusznikiem. Bez szefa się po prostu nie uda. Musisz porozmawiać z szefem, że chcesz się rozwijać w jakimś określonym kierunku, musisz z nim po prostu przy tym współpracować. Jak to za chwilę? Jeżeli jesteś freelancerem, to masz najgorszego możliwego szefa, czyli samego siebie, ale nie zmienia to faktu, że musisz być w zgodzie ze sobą w tym, w jaki sposób chcesz się rozwijać. Po prostu musisz się umówić, że od tego momentu zmienisz swoje podejście. No i tutaj Szczepan właśnie przygotował ze swoim szefem taki plan, bo Szczepan miał to do siebie, że on chciał zostać architektem. On nie chciał już klepać tych migracji, bawić się w przerzucanie tych danych. On chciał się zarządzać architekturą, budować, modelować tą architekturę z właśnie dużego poziomu. Więc razem z szefem ustalili plan w formie learning planu, o którym więcej właśnie mówiliśmy w odcinku 23. Tak w dużym skrócie to learning plan jest to narzędzie, taki Excel, w którym ustalacie konkretne wymagania na daną rolę do awansu. To można bardzo fajnie powiązać z awansami, ze ścieżkami kariery i to, co jest istotne w learning planie, to to, żeby tam były 4 rzeczy związane, czyli po pierwsze wartości waszej firmy i wasze, żeby to miało solidny fundament,
Dwa, żeby tam były konkretne wymagania, które chcecie i którego oczekujecie od takiego człowieka, jeżeli macie takiego Szczepana u siebie i wy konstruujecie taki learning plan. Po trzecie, istotne jest to, żeby te wszystkie rzeczy związać z jakimiś projektami, takimi fajnymi rzeczami, które takiemu Szczepanowi dadzą fan z pracy i będą właśnie mu przynosić radochę. No i czwarte, najważniejsze, żeby te projekty były stricte związane z tym, co robicie, żeby to nie było oderwane od waszej codziennej pracy, to taki projekt do szuflady na awans albo coś takiego, nie, żeby to można było wykorzystać w realnych projektach, wrzucić na produkcję i w tym momencie taki plan jest naprawdę bardzo, bardzo pomocny. Co ważne, warto pamiętać o tym, że ten plan nie musi mieć tylu pozycji jak tutaj. Jeżeli oczywiście to dotyczy awansu na jakieś konkretne stanowisko, to wiadomo, że wtedy te wymogi są bardziej sformalizowane i jest ich więcej. Natomiast jeżeli to jest po prostu taki wasz plan rozwoju na najbliższy czas, to może tam być kilka punktów. Ważne, żeby to tam wam dawało satysfakcję i pchało was do przodu. Kolejne narzędzie, które jest przydatne o wiele oczywiście szerszym kontekście, natomiast idzie tutaj w parze z realizowaniem tych waszych ambicji, jest Scrum, a szerzej wszelkie agile metodyki, z których możemy korzystać w zespole. Często jest tak, że ten Scrum, który stosujemy w naszych firmach, nie jest idealny. Zdarzają się przypadki, na konferencji była jedna taka osoba, która się przyznała, że to team leader przydziela zadania członkom zespołu, no i oni twierdzą, że pracują w Scrumie. Taki dobry Scrum, zgodnie ze Scrum Guide'em, inne metodyki Agile również mają podobne rozwiązania, to jest taki, że zespół jest odpowiedzialny za to, co robi, czyli możecie w zespole negocjować, rozmawiać ze sobą na temat tego, co konkretnie kto będzie robił i wtedy znając chociażby właśnie z profilów, czy z tej obserwacji, o której mówiliśmy wcześniej, preferencje, co kto lubi robić, jakiego rodzaju zadania, wtedy możecie łatwo negocjować między sobą właśnie, kto będzie zajmował się jakimiś zadaniami, czyli szansa tego, że będziesz się zajmować tymi zadaniami, które ci się podobają, które lubisz, no jest o wiele wyższa. Więc praca w dobrym Scrumie jest na twoją korzyść, jest w twoim interesie, pomaga wdrażać job crafting i po prostu warto o to walczyć. No jeszcze pan teraz się znalazł w takiej sytuacji, że wiedział, co lubi i co chce robić, zaczynał to robić, ale okazało się, że brakuje mu wiedzy, że odnosi pierwsze porażki. Wiemy już, że porażki są dobre, że nie należy się poddawać, że należy, mając ten growth mindset, szukać rozwiązania i szukać sposobu z poradzeniem sobie z wyzwaniami, bo one motywują nas do osiągania tych celów, no ale w jaki sposób to zrobić? To może najpierw zacznijmy od tego, jak tego nie zrobić, bo chyba najgorszą rzeczą, która może się stać, to kiedy zaczynamy się uczyć, zaczynamy się rozwijać, wpadamy w taki szał, że po prostu ciągniemy wiedzę zewsząd, oglądamy wszystko, co się da, czytamy wszystko, co się da, jeździmy od konferencji do konferencji, od warsztatu do warsztatu, do tego jeszcze tutaj spotkania z mentorem. No i problem jest taki, że fajnie, ale nie mamy kiedy tej wiedzy wykorzystać, więc tu was uczulamy od razu, że nie stańcie się takimi seminar junkami, którzy tylko wciągają wiedzę, żeby nie było jak w słynnym polskim filmie, że wciągacie się jakiś bzdur o żabach, zapchacie sobie tym głowę i będziecie mieli problem. Także przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby wiedzę przekuwać w praktykę i wykorzystać to w praktyce. No właśnie, w takim razie w jaki sposób się uczymy i zarządzamy wiedzą? Pewnie każdy z nas ma coś takiego jak ja na tym laptopie, że mam katalog materiały, tam jest 60 GB PDF-ów, PowerPointów i różnych innych materiałów, które mam, ale czy do nich zajrzałem? Raczej nie. Też mam Pocketa, czyli taką aplikację do gromadzenia linków i też w przeciągu ostatnich 10 lat zgromadziłem tam prawdopodobnie kilka tysięcy linków, dużą część z nich nie przeczytałem i to daje taką właśnie ułudę wiedzy, że coś wiemy, ale z drugiej strony właśnie zapychamy sobie głowę różnymi rzeczami, które niekoniecznie nam się przydadzą. Więc przede wszystkim musimy się nauczyć uczyć, wiedzieć jak działa nasz mózg. I tutaj polecam książkę Pragmatic Thinking and Learning Andy'ego Hunta. W tej książce on bardzo dużo pisze o tym właśnie, w jaki sposób działa nasz mózg, w jaki sposób się uczymy, w jaki sposób przetwarzamy informacje, wyciągamy wnioski, no i w ogóle wyciągamy te korzyści z tego, co robimy. I on też przedstawia sporo technik, które można zastosować. Tutaj na konferencji starałem się w kilka minut streścić
co to jest Personal Knowledge Management i to przedstawić. Was po prostu odeślę do naszego odcinka 25, w którym bardzo obszernie o tym mówimy. To, co jest ważne, żeby zrozumieć, to jest to, że nie można po prostu gromadzić wiedzy na wszelki temat, tylko trzeba podchodzić o wiele bardziej w taki rozważny sposób do filtrowania tego, czego w ogóle będziemy chcieli się nauczyć, co będziemy chcieli przeczytać, jakie informacje będziemy chcieli przeprocesować, a potem w bardziej świadomy sposób przetwarzać te informacje i właśnie wkładać je do naszej bazy wiedzy, ale tutaj już odsyłam do naszego odcinka o Personal Knowledge Management, gdzie bardzo, bardzo obszernie o tym mówimy. I to jest taki temat, który po prezentacji najwięcej osób było chętnych do tego, żeby na ten temat dyskutować. Bardzo, bardzo dużo osób podchodziło do nas i rozmawialiśmy o tym. Te osoby, które właśnie do nas podchodziły, no to był istotny kolejny element, które stosowały w praktyce, czyli networking. Przepotężne narzędzie do tego, aby dowiedzieć się po prostu, jak problemy rozwiązują inni ludzie, no bo nie ma nic lepszego niż właśnie uczyć się od innych, czy uczyć się na innych błędach, wyciągać właśnie wnioski, doświadczenia przemielone przez inne organizacje, które już tak naprawdę rozwiązały dawno problemy, które macie, no ale żeby to zrobić, no to trzeba się po prostu ruszyć. Także zachęcamy na pewno do udziału we wszystkich eventach, konferencjach, zwłaszcza tych na żywo, które wracają po tej 2-letniej przerwie. To było mega fajne wydarzenie, żeby się spotkać z tymi ludźmi z powrotem na żywo, nie tam przez kamerkę. To daje jednak zupełnie inne odczucia, zupełnie inne doświadczenie. Ale jeżeli jesteście introwertykami, którzy wolą siedzieć w piwnicy, schować się po prostu za awatarem, to w wielu właśnie szkoleniach, meetupach, spotkaniach, wydarzeniach, do wielu takich rzeczy jest po prostu czat, jest jakaś grupa, czy to w jakichś mediach społecznościowych, czy na Slacku, czy na dowolnych narzędziach, to nie ma większego znaczenia, gdzie zebrana jest właśnie społeczność dookoła jakiegoś tematu, jakiejś idei, czy technologii i tam warto po prostu się na tym udzielać. Jeżeli macie szkolenie jakieś, zapisujecie się na przykład na jakieś szkolenie i w ramach tego macie jakąś grupę, to nie olewajcie tego jako coś takiego, nie, to nie dla mnie, ja tam nie będę z ludźmi gadał, nie po to uczyłem się programować, żeby teraz z ludźmi gadać, ale właśnie wykorzystajcie to, bo tam są ludzie, którzy wasze problemy, jest duża szansa, że te problemy, z którymi wy się mierzycie, oni już dawno rozwiązali i dużo szybciej możecie się właśnie nauczyć od nich, stosując networking, po prostu poznając nowych ludzi, wymieniając się doświadczeniami, niż byście siedzieli sami w swojej piwnicy i próbowali na własną rękę te problemy rozwiązać. Kolejne narzędzie to jest mentoring, o którym już wspominaliśmy, że mentoring pomoże nam znaleźć naszą drogę, ale gdy już tę drogę znaleźliśmy, to ten mentor to jest właśnie osoba, która będzie nas prowadzić tą drogą i wskazywać dalszą ścieżkę. To jest osoba, która bazując na tym doświadczeniu będzie w stanie nam ułatwić podążanie tą drogą i będzie w stanie nam wskazywać błędy i pomagać je rozwiązywać. Natomiast to nie jest ostatni aspekt mentoringu, bo gdy zaczniemy się uczyć, gdy zaczniemy właśnie nabywać tę wiedzę, zdobywać doświadczenie, zmieniać to nasze podejście, to w pewnym momencie my możemy stać się mentorem dla tych osób, które mają mniejsze doświadczenie, tych młodszych w sensie stażu kolegów i koleżanek. Żeby mentorować innych, żeby im pomagać, żeby im wskazywać drogę, musimy naprawdę dobrze zrozumieć to, co chcemy przekazać. Musimy naprawdę mieć pojęcie o tym, czym się zajmujemy. Właśnie przygotowanie się do tego, żeby komuś pomóc, to jest dla nas super sprawa, która też wspiera naszą naukę. I taki szczytowy poziom mentoringu to jest coś, co nazywamy mastermind. Zresztą to jest też takie hasło, które można znaleźć w internecie. To jest praca grupowa, czyli kilku mentorów pracuje ze sobą i z jednej strony pomagają sobie, czyli jeżeli mają jakieś problemy, to są już takie osoby naprawdę na szczycie umiejętności i to jest zawsze wartościowe, bo ci mentorzy są w stanie bardzo efektywnie sobie pomóc, ale również to są osoby, które razem wspólnie pracują nad tym, jak wspierać innych. To jest coś takiego trochę jak ja z Pawłem robimy tutaj, gdzie dzielimy się naszą wiedzą, staramy się przed wszystkimi odcinkami, prezentacjami wkładamy wysiłek w to, żeby naprawdę dobrze podszlifować temat, o którym chcemy mówić i to jest dla nas coś, co powoduje, że się jeszcze lepiej tego uczymy. No i realizujemy tutaj zasadę, że 1 + 1 równa się 3, czyli to, co wytwarzamy, naszym zdaniem ma wartość większą niż jakbyśmy pracowali indywidualnie. A jak dodamy jeszcze wywiady z gośćmi, to wtedy mamy 1 + 1 + 1 daje dużo więcej.
I mam nadzieję, że to jest prawda. Także też będziemy wdzięczni za feedback, jeżeli napiszecie nam w komentarzach czy w mailu po prostu, jak wy odbieracie naszą pracę. Albo jakich gości chcielibyście zobaczyć. Bo duża część z naszych gości to są osoby z polecenia i naprawdę były to fajne wywiady. No dobrze, a co jeżeli naprawdę uważasz, że się u Ciebie nie da tego zrealizować w obecnej sytuacji i naprawdę biorąc pod uwagę właśnie przekleństwo założeń, job crafting i wszystkie te pułapki, o których mówiliśmy, no to wtedy warto zastanowić się nad tym, żeby poszukać czegoś innego z czystym sumieniem. Możecie, a nawet musicie, żeby nie stać się dinozaurem, poszukać innego miejsca dla siebie. Także podsumowując ten nasz odcinek, naszą prezentację z takie najważniejsze rzeczy, no to przede wszystkim, jeżeli jeszcze nie zrobiliście, no to pamiętajcie, polecam zdecydowanie zrobić te testy profilowe, żeby poznać lepiej siebie, poznać swoje mocne strony, poznać te słabe strony, zobaczyć właśnie, czego powinniście robić więcej, a co powinniście oddelegować i się tym mniej przejmować. Job crafting to jest właśnie to pojęcie, które oznacza taką proaktywność w dodawaniu elementów, które są dla nas ważne do naszej pracy, wyszukiwaniu takich możliwości, zmienianiu naszych relacji z ludźmi i zmienianiu naszej relacji do naszej pracy, czyli znajdowaniu w tym sensu i lepszego rozumienia, czemu, po co my to robimy. Co jest ważne, to nikt za nas tego nie zrobi. To jest nasze zadanie. Musimy szukać wsparcia innych, ale najpierw my musimy się temu poświęcić. I kolejny ważny element to jest plan. Plan, który będziemy systematycznie realizować. Najlepiej go ustalić ze swoim szefem, który będzie nas wspierał. Ten plan może mieć 1-2 punkty, a może mieć 20. To zależy od sytuacji, w której się znajdujecie i co chcecie osiągnąć, ale ważne, żeby mieć plan, którym po prostu będziecie realizować i będziecie postępować zgodnie z kolejnymi krokami, które w nim są. No i na koniec myślcie przede wszystkim w kategoriach dużych. To ma być wasza idealna praca, to ma być wasze idealnie wystrugane środowisko, takim, w którym będziecie się spełniać, realizować i tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Teraz pewnie jesteście ciekawi, jak Szczepan z tego wybrnął i jak on wystrugał sobie swoją idealną ścieżkę kariery. No właśnie, co się stało ze Szczepanem? Szczepan pracował nad tym, żeby dodawać te elementy zadań, które mu pasują, tak jak o tym rozmawialiśmy przy okazji job crafting. Teraz jest uznany przez zespoły za seniora, za architekta, uczy innych, zyskuje zaufanie, dostał awans, dostał podwyżkę, jest dobrze opłacanym specjalistą i praca przynosi mu satysfakcję, a to jest najważniejsze. Robi to, co chce i to, co mu sprawia przyjemność. I to by było na tyle. Specjalnie dla was wszystkie linki zbierzemy do kupy i na stronie tego odcinka będziecie je mieli dostępne, tak żebyście nie musieli ich szukać. Wiem, że ich było dużo, też tych odnośników było dużo, ale to są materiały, które są bardzo wartościowe. Warto je zgłębić, przygotować tak naprawdę do tego, jak się uczyć, żeby po prostu nie stać też się tym właśnie seminar junkie i robić rzeczy do szuflady. Więc cóż, życzymy wam, żebyście nie zostali dinozaurami w świecie IT, żebyście nie podzielili ich losu, a wprost przeciwnie, żebyście ewaluowali w tym kierunku, w którym byście chcieli. No i cóż, zapiszcie się do naszego newslettera, jeżeli tam jeszcze nie jesteście. Dzięki temu będziecie otrzymywać najnowsze informacje o tym, co się u nas dzieje. Dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka. Dziękujemy tym z was, którzy nas widzieli na konferencji i chcieli sobie jeszcze raz odświeżyć temat. I widzimy się już za tydzień o 8:00 we wtorek. To jest. Trzymajcie się, cześć! Cześć!